Siemka, ja jestem Adacho i muszę się na początku wam przyznać do jednej rzeczy. W dniu, w którym to nagrywam, wrzuciłem wam poprzedni film z Hidanem i Kakuzu i tam zadałem pytanie, czy warto oglądać kolejną sagę, tę sagę fillerową, z Guren, jak się potem okazało. Nie wiem, co mi napisaliście, bo jeszcze nie czytałem komentarzy, ale w zasadzie zanim wrzuciłem wam ten film na publiczny, to ta saga już była przeze mnie obejrzana, więc dzięki wszystkim, którzy się odezwali i mi radzili, czy obejrzeć tę sagę, czy nie. Jest już to za mną. Tak naprawdę jestem w trakcie oglądania jeszcze kolejnej sagi, czyli tej, w której Sasuke zrobił coś bardzo zaskakującego na samym początku. Nie będę o tym mówił, bo o tym sobie powiemy za jakiś czas. Tempo oglądania przeze mnie odcinków jest, myślę, że dość dobre. Ten przyszły ark właśnie, który teraz zacząłem, jest trochę dłuższy, bo 30 odcinków. W porównaniu do tego, co teraz mieliśmy, to było 23 bodajże. Ten ark z Guren. Swoją drogą, postać Guren była mi znana, natomiast nie jako kobieta, która jest taka i taka, ma takie i takie umiejętności, nawet nie wiedziałem, jak wygląda, ale jakiś czas temu, jak pytałem was o filery, które warto było obejrzeć, to sporo osób pisało właśnie o tej postaci, Guren, więc to imię znałem. Zabawnie się je w ogóle pisze, tak trochę przypomina mi tego mema Polska Górą, bo też je piszę przez U otwarte. Polska Górą, Polska Guren, tak brzmi podobnie, nie? Więc obejrzałem ten ark. Czy żałuję? Nie żałuję. Cieszę się, że go obejrzałem. O, tak mogę nawet powiedzieć. Nie był idealny, ale miał swoje momenty. I o tych momentach dzisiaj powiemy. Także, tradycyjnie mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja, wiecie, w każdym filmie próbuję zrobić nową miniaturkę, jakąś nową pozycję. Nie wiem, kusi mnie, żeby zrobić Photoshopa i dokleić sobie maskę Tobiego. Jedyne, co mogę zrobić, to tak naprawdę pomarańczową czapkę sobie na twarz naczepić. Ale to nie będzie to samo, więc mam ograniczoną ilość rekwizytów. Dzisiaj nawet tego ochraniacza nie zakładam. Jest gorąco, ok? Jest gorąco, wybaczcie mi. Ale zakładam ten strój też po to, żeby te odcinki miały jakiś dodatkowy klimat. Mimo wszystko zaczynamy od momentu, w którym Naruto pokonał... Jak on się nazywał? Kakuzu. No to był właśnie Kakuzu, kolega Hidana. Więc teoretycznie ten odcinek mogłem jeszcze obejrzeć i opowiedzieć o nim w poprzednim filmie, ale już stwierdziłem, że jak internet mi powiedział, że sagę kończymy w 88 odcinku, to sobie ten kolejny zostawię do następnego filmu. Więc generalnie Naruto pokonał Kakuzu i Kakashi powiedział coś, co zwróciło moją uwagę, bo to dosłownie było coś, o czym wspomniałem ostatnio w filmie. Kakashi mówi, że pora oddać pałeczkę nowemu pokoleniu i że Naruto go przewyższył. No nie, no chybaż tak to nie, że go przewyższył. Pod jednym względem go przewyższył, bo był w stanie tego Rasengana ulepszyć, połączyć naturę czakry ze zmianą formy czakry, ale nie widzę sytuacji, w której Kakashi miałby na przykład przegrać walkę z Naruto, który nie korzysta z Kyuubi'ego. Chociaż Kakashi w tym arku niestety trochę dawał dupy, ale ja nadal uważam, że on jest młody, to jest gniewny wilk, okej? Ja nadal wierzę w Kakashiego i ja nie chcę słuchać jakiegoś tam o oddawaniu pałeczki nowemu pokoleniu. Zakończył się kolejny ark hodowania hemoroidów Tsunade i myślałem, że może teraz będzie wyglądać to inaczej, ale czego ja się spodziewam po fillerowym arku i też po Tsunade, no chociaż ona coś tam pomogła na samym końcu, do tego jeszcze przejdę, ale zaskoczyło mnie to i z jednej strony w sumie nawet trochę ucieszyło, że Asuma, jak się okazało, zostawił coś po sobie w stylu Goku po Selsadze, tak jak ten zostawił Chichi Gotena. Asuma zostawił Kurenai niespodziankę. I w sumie wyjaśniło się, dlaczego ona nie chodzi na misję. Ja myślałem, że ona może, nie wiem, ma L4, czy może ma cokolwiek innego, a okazuje się, że ona jest po prostu w ciąży. Także jeśli miałbym stawiać swoje pieniądze, to jak ona urodzi, to na początku będzie to dziecko wychowywać, potem Shikamaru, co tutaj mieliśmy pewnie tego zapowiedź, będzie to dziecko trenował, ale Kurenai i tak nic nie będzie robić. Ona będzie już wtedy za stara i w końcu nic nie będzie robić do samego końca serii. Nie chciałbym, żeby tak było, ale przeczuwam coś takiego w powietrzu. No i wyszło na to, że tym, kogo trzeba chronić w pierwszej kolejności, są dzieci, które są przyszłością wioski. Ja ostatnio myślałem, że może chodzi o te wolę ognia. No nie, tutaj wprost zostało powiedziane, że chodzi o te dzieci. Konohamaru już nie jest dzieckiem, ale jego też trzeba chronić, bo ma głos Choppera. Kontuzja Naruto wydawała się dość mocna, więc widać tutaj, że musi dopracować jeszcze tego Rasen Shurikena pod tym względem. To jest kolejny aspekt tej techniki i w ogóle Naruto, który mi się podoba. Czyli mamy technikę, która nie jest surowym takim wzmocnieniem bez żadnego kosztu, jakąś tam transformacją nową, którą jakaś postać osiąga. I tak puszczam trochę oczko w stronę Dragon Balla, ale Dragon Ball w moim sercu ma naprawdę bardzo dużą rezerwę, jeśli chodzi o
wprowadzania takich rzeczy. Zresztą nie chcę jakoś szczególnie wchodzić w to porównanie. Generalnie Naruto, zwłaszcza w przypadku tych wzmocnień, które ma Naruto, mówię o serii i potem o postaci, wiąże to z jakimś kosztem, co mi się akurat bardzo podoba. I tutaj nie dość, że zostało to powiązane z kosztem, bo wykonanie Rasen Shurikena, w zasadzie on go wykonał 3 razy, o czym wspomniał Yamato, mimo tego, że na treningu był w stanie zrobić to 2 razy, ale wiecie, adrenalina, prawdziwa walka na pewno wzbudza jakieś dodatkowe hormony i to jest coś, co każdy z nas albo większość z nas zna z prawdziwego życia. Mogę to zaświadczyć, że na przykład na zawodach judo podczas walki byłem w stanie spiąć się bardziej niż na przykład na treningu. Plus jeszcze to, w jaki sposób działa Rasen Shuriken, zostało też fajnie opisane, że on przecina te połączenia czakry, więc nie dość, że jest to technika znacznie silniejsza, to jest ona dodatkowo wyjaśniona i ma unikatowe cechy, które nawiązują do natury czakry. Tego akurat się trochę obawiałem, że będzie to po prostu Rasengan Plus, nie? Tak jak mieliśmy na początku Rasengana, potem Naruto zrobił Giant Rasengana. Wow, większy Rasengan, ale fajnie. Ale tutaj nie dość, że jest to technika, która nakłada dodatkową naturę czakry, zmianę w naturze czakry, to ona ma dodatkowe umiejętności, w sensie cechy tej techniki są inne. Orochimaru dalej na fotelu w szlafroku, Kabuto mu leki przynosi. Cieszę się, że on był zamieszany w ten ark z Guren. I teraz naprawdę, gdybym nagrywał ten odcinek jeszcze przedwczoraj, bo wczoraj obejrzałem sobie pierwsze odcinki tego arku kolejnego, to jeszcze może bym co innego powiedział w kontekście Orochimaru. Ale teraz już jestem w stanie powiedzieć, i to naprawdę z wielkim zdziwieniem, że Orochimaru to jest dosłownie potential man. To jest taki typowy potential man. Może nawet największy w tej serii, albo jeden z większych w anime, jakich znam. Ja rozumiem to, że on jest w starzejącym się, takim już rozpadającym się ciele i czeka na tę swoją reinkarnację, więc Kabuto go faszeruje tymi lekami. Ale z drugiej strony fajnie, że został wplątany w ten ark, bo to jest postać mimo wszystko charyzmatyczna. Powiedzcie mi, na chuj im jest ta świnia? No nie wiem, Tonton to ma naprawdę życie. Cały czas jest noszony na rękach, przez dupeczki zazwyczaj, żre za darmo, mieszka na najwyższym piętrze pałacu. Po co im ta świnia? To nie wiem, on nic nie zrobił w tej historii. Jeszcze. Może coś zrobi, jeszcze. No i tak jak mówiłem, Guren w końcu się pojawiła, pierwszy raz ją zobaczyłem, wiedziałem, że taka postać się gdzieś pojawi w jakiejś sadze fillerowej, ale nie wiedziałem, że Orochimaru będzie powiązany, także to było miłe zaskoczenie. Sai karmiący Naruto, zamiast Sakury, to był świetny gag, zawsze rozwala mnie ten wyraz twarzy, który nic nie kojarzy, dosłownie Sai może jechać do samego końca Naruto na tym samym motywie, tak samo jak Lee może jechać na tym samym motywie żartów i to zawsze będzie mnie kupować. Chociaż myślę, że w przypadku Saia jest to nieco bardziej inteligentne, dlatego te żarty bardzo do mnie trafiają i Sai, tak jak ostatnio mówiłem, moja obecnie druga ulubiona postać. Potem pojawił się Yukimaru, który oczywiście na początku wydawał się dziewczynką, no bo to już jest trzeci raz, jak Naruto robi taki numer, że pojawia się postać, która wydaje się być dziewczynką, a jest chłopczykiem, albo na odwrót, tak jak mieliśmy w przypadku Haku, tego od Zabuzy. Bo on był kim w końcu? I Yashamaru, wujka Yashamaru, wujka Gary, który okazał się być facetem, mimo tego, że brzmiał, wyglądał i zachowywał się jak baba. W ogóle zaczął gadać jakieś kocopoły o kwiatkach i wracaniu do domu. Dziwne dziecko. Od razu pomyślałem, że jest trochę trzepnięty. Ciągle gadał o tym samym. Miał jeden tekst dosłownie, że nie mam domu, chciałbym gdzieś wrócić. Nie mam miejsca, w którym mógłbym wrócić. Czy jest jakieś miejsce, do którego mógłbym wrócić? A ty masz jakieś miejsce, do którego... Dobra, gościu. Rozumiem, no rozumiem. Idźmy dalej. Albo usiadł sobie randomowo na ziemi i coś tam zaczął paplać pod nosem o bandażowaniu kostek. Chłopie, bardzo się ucieszyłem, że Hinatkę dali do ekipy. Kiba to tam... whatever. Nie przywiązuję do niego aż takiej dużej wagi. Shino też spoko, bo dawno go nie było i muszę teraz już powiedzieć z perspektywy czasu, że bardzo urósł w tym arku. Nie dość, że humor miał też wyrafinowany i taki właśnie trochę sajowy, to też skille. No on w niektórych momentach powiedziałbym, że robił robotę na równi z Kakashim i Yamato. A biorąc pod uwagę, że ten ark potem stał się przeludniony, to było sporo osób, które mogły zabłysnąć i moim zdaniem Shino błyszczał najbardziej. Guren kontra wielu tych potworków to taki zabieg, żeby pokazać jej moce i akurat muszę przyznać, że to się przydało, bo ten kryształowy styl, od razu stałem się fanem. W zasadzie zacząłem się też zastanawiać, czy to jest w sumie coś w stylu Kekkei Genkai. Nie mówię, że to jest Kekkei Genkai, bo nie zostało to wprost powiedziane, ale może to jest coś w stylu Kekkei Genkai, bo była ta legenda o jakimś tam użytkowniku tego kryształowego jutsu. To już trochę wygląda jak na przykład połączenie dwóch natur czakry. Na przykład wody
Nie wiem czego jeszcze. Ziemi? Woda, ziemia to błoto bardziej by wyszło. No ale wiecie, są niezliczone połączenia tak naprawdę tych natur, więc nie wiem z czego mogłoby na przykład powstać, nie wiem z czego powstałby kryształ. Woda i ogień? Woda i piorun? Nie wiem, czy można. W zasadzie można łączyć style czakry, które są po przeciwnej stronie tego drzewka. Czyli jeśli mamy wodę, która kontruje ogień i ogień, który kontruje wiatr, to czy można połączyć wodę z wiatrem, które nie są jakby koło siebie na tym schemacie? Wodę z wiatrem czy można połączyć? No w zasadzie to chyba można, ale nie koniecznie jeśli chodzi o Kekkei Genkai, tylko o ten wspólny atak Yamato i Naruto. Jak oni weszli wtedy na sam koniec poprzedniego arku, to Yamato dodał swoją wodę do wiatru Naruto i tam był wspólny atak, ale to było bardziej to combination jutsu, a niekoniecznie Kekkei Genkai. No ale nieważne, kryształowy styl spoko i tak się zastanawiam, czy no to tak w sumie by wychodziło, że to jest coś w stylu Kekkei Genkai, bo tylko ona tak umie i to wygląda jak mieszanka natur, ale może to nie jest Kekkei Genkai. No i tak jak mówię, okazało się, że Yamato tak naprawdę dołączył wodę do wiatru Naruto, a nie, że razem to zrobili, więc to Yamato się podłączył, a nie, że oni mieli opracowany jakiś wspólny styl. No i ile Jiraiya ma tych żab? I tu jeszcze ma jakąś zniewieściałą, która robi zajebiste jutsu wody? Ten motyw, w ogóle tego całego żabiego treningu, mam bardzo ambiwalentne odczucia wobec niego, bo z jednej strony podobał mi się humor, z drugiej strony uważam, że to jest takie typowo narutowe, taki typowy dziwaczny narutowy humor. Z trzeciej strony uważam, że ten trening został przeprowadzony źle i że on nie był tak dobrze zbudowany jak trening przy wodospadzie w ostatnim arku. Chodzi mi tutaj o tempo stricte i też po czwarte, on w zasadzie nie powinien przynieść takich rezultatów, jakie przyniósł. Nie podobało mi się, jak on wyglądał i jak on trwał, jak ten pacing, to tempo właśnie mi się nie podobało. Ale sam fakt, że oni tam sobie potem tańczyli i śpiewali, no to było zabawne, no nie będę mówił, że nie było, no. Było dziwne, było głupie, było trochę nawet bezsensowne, ale było zabawne. Zresztą, krótko się mogłem na ten temat zastanawiać, bo potem wleciał ending i to jest jeden z niewielu razy, kiedy mówię o openingu lub endingu, nagle kończy się odcinek i mi tutaj Guy śpiewa Baćkoj, baćkoj, baby! I dupeczki zaczynają tańczyć, Sakura tańczy, Ino tańczy, Hinatka tańczy, Lee razem z Guyem i Naruto robią zajebiste gagi, pokazują płacząc kciuki do kamery, potem krzyczą. To jest mój ulubiony ending. Obecnie to jest mój ulubiony ending i szczerze, nawet gdybym miał robić ranking endingów plus openingów, to jest pierwsze miejsce. Pod kątem muzyki i no świetne to było, no super ekipa, fajne postacie, akurat takie, które lubię, może Ino, ale ona jest dupeczką, która tańczyła, więc wszystko mi się podobało, no unskippable opening, jak to się mówi, no nie do przewinięcia. To brzmi dosłownie jak jakaś finałowa walka anime, niepowstrzymany, scrollujący kciuk kontra opening, w zasadzie ending nie do przewinięcia, no kto tu wygra? Potem miało miejsce kilka kolejnych dziwacznych wydarzeń z Yukimaru w roli głównej, łapał sobie za pałki wodne, potem wypłynęli z Kabuto na środek jeziora, Yuki dostał czepek jak dosłownie sorry, że to powiem, ale jak na krzesło elektryczne. Potem zjadł Skittlesa, ten odblokował jego potencjał, co sprawiło, że z jeziora prawie wynurzył się potwór. Okej, no kurwa dość dużo jak na jeden raz. I tam dostaliśmy troszkę wyjaśnień, może szybciej, może później, że tym potworem był Sanbi, mogę tak mówić na niego, no bo jeśli mamy QB, czyli 9-ogoniasta bestia, Q to 9, no to Sanbi, chyba tak też na niego mówili. Będzie mi łatwiej niż trójogoniasta bestia. W zasadzie to nawet nie wiem, jak po polsku się na to mówi. Trójogonowa, trzyogonowa, trójogoniasta. Czy to są ogoniaste bestie, czy chyba ogoniaste, nie ogonowe bestie. Więc ten ark, z tego co widziałem, ma nazwę Three Tails' Appearance. Po S jest apostrof, ale generalnie jestem ciekaw polskiej wersji. Rozkminię to i ten film na pewno jakoś dobrze nazwę. Okej, ale skąd Yukimaru ma te moce? Bo my się dowiedzieliśmy sporo rzeczy, ale tego akurat się nie dowiedzieliśmy, a szkoda, bo to jest jeden z głównych wątków tego arku. Dlaczego Yukimaru, jako zwykłe dziecko, które pochodziło z wioski, miała jakąś tam mamę, którą Guren zabiła, miał moce, które pozwalały mu kontrolować akurat trzyogonową bestię, trójogoniastą. Sanbiego. Nie zostało to wspomniane. Chyba że jestem ślepy, ale nie zostało to prawdopodobnie wspomniane, jeśli dobrze kojarzę, bo uważałem na to. Cieszę się, że Gamatatsu i Gamakichi się pojawili. No mówię, jak już rozwijamy ten wątek żab, to niech będą te dwie moje ulubione. Chociaż Gamatatsu, ja kiedyś myliłem ich imiona, bo Tatsu to jest ten śmieszny żółty, a Kichi to jest ten pomarańczowy. Gamatatsu
To jest GOAT. Gamatsu to jest GOAT. W ogóle oni urośli i się zastanawiam, czy to jest w jakimś sensie kanoniczne, bo widzieliśmy ich w kanonie małych i oni teraz w filerze rosną. I wiadomo, że oni potrafią zwiększać, zmniejszać swoją wielkość, ale filery zazwyczaj nie wprowadzają wydarzeń albo motywów, które zmieniają coś, co już było w kanonie. A tutaj mamy zmieniony wygląd. To tak jakby, nie wiem, Goten i Trunks nagle dorośli w filerze i potem wracamy do kanonicznego arku i oni są z powrotem mali. Czy może będą znowu duzi? Czy może jest tak, że oni faktycznie urośli, tylko że po prostu pierwszy raz to zobaczyliśmy w filerze, ale to nie oznacza, że oni nie urośli. Wiem, że się zajmuję tutaj drugorzędną kwestią, ale no mówię tutaj o moim gołcie Gamatsu, także to jest dość istotne, nie? Myślałem, że będzie w ogóle sparring Sasuke kontra Orochimaru, ale potem sobie przypomniałem, że gość się praktycznie rozsypuje, więc nie wiem w sumie na co liczyłem, ale Sasuke został pokazany jako kozak, chociaż walczył trochę z takimi foderami. Jakim sposobem, powiedzcie mi, Yukimaru znalazł Naruto w gorących źródłach, a potem zniknął? To też było takie losowe, już były dwie sceny, kiedy oni się spotkali i to było tak mega losowe. Yukimaru przychodzi do gorących źródeł, gdzie kąpie się Naruto, akurat do tego bajorka, gdzie on się grzeje. Ani B, ani me, ani pocałuj mnie w dupę. Ej, jest jakieś miejsce, do którego mogę wrócić? Nie wiem, proszę zapytać w recepcji. Nie, kurwa, ja się tutaj kąpię na golasa. Zostaw mnie w spokoju, dzieciaku. A Naruto mu zaczyna prawić. Jeśli ktoś o tobie myśli, to jest to miejsce, do którego możesz wrócić. Wracaj, trzymaj się tej osoby. Ja pierdolę, co to w ogóle było? No taki motyw, który oczywiście potem wykiełkował, ale samo zawiązanie tej akcji, tego dialogu, mega losowe. Czuję w ogóle, że ten trening Naruto to mógł być jakiś drobny ukłon w stronę rytuału odblokowania potencjału Elder Kaioshina z Majin Buu Sagi z Dragon Balla Z. Naruto tańczy w kółko z żabą i śpiewają jakąś piosenkę. No, co ja patrzę? Chociaż to było zabawne. Dobrze się to oglądało, chociaż nie wiedziałem w ogóle, co ja oglądam. Jeszcze fakt, że on nagle poprzez takie głupoty połączył się z umysłem Gamatsu. Ja pierdzielę. Czyli wystarczyło wydurniać się i tańczyć wokół kamienia i nagle łączy swój umysł z umysłem żaby. Dla mnie jedną z najbardziej szokujących rzeczy w tym arku była taka sprawa techniczna. Jestem wręcz pewien, nie wiem tego, bo nigdy tego nie sprawdzałem, ale jak obejrzałem tę scenę i zobaczyłem te prześliczne kadry z Naruto i Jiraiya siedzącymi pod drzewem, opierającymi się o siebie, pięknie narysowane, w ogóle piękny cień, słońce przebijające się przez liście, naprawdę genialnie narysowane kadry. Jestem pewien, że to są bardzo popularne kadry, które na przykład ludzie sobie ustawiają na tapety. Tylko dla mnie szokujące jest to, że to pochodzi z fillera. No takich rzeczy to w Dragon Ballu nie ma, żeby kadry z fillerów były tak kozackie. Ten soundtrack, który w trakcie leciał, poczułem się dosłownie tak błogo, poczułem takie ciepło na sercu, jakbym miał 12 lat i właśnie się zaczynały wakacje. Tak się poczułem nostalgicznie, jakbym był u babci na wiosce i sobie na przykład leżał na trawie. Kolejne uczucie, takie prawdziwe, miłe uczucie, które wywołało we mnie to anime. Dziękuję. Odnośnie tych przydupasów Guren, szkoda gadać. Serio. Zwłaszcza, że jeden w ogóle wyglądał jak jakiś ludzik Colgate. Drugi jak ta babcia Chio z ostatnich sag, tylko że przerobiona na cyborga. A trzeci jak, nie wiem, jak jakaś ludzka pirania. Ten wątek pościgu za nimi był spoko, tylko ze względu na to, że mogliśmy zobaczyć dodatkowe umiejętności Shino. Troszeczkę Kinaty z Hubą. Hinaty z Kibą. Ale w sumie to, że Kiba wącha i że ma Kamaru, który też wącha, a to, że Hinata ma Byakugana, który widzi, to już widzieliśmy, to już znaliśmy, więc w zasadzie to się przydało po to, żeby Shino mógł się tutaj trochę rozwinąć, co akurat się przydało, bo jego w ostatnich arkach było bardzo mało. No i nie widzieliśmy do tej pory na przykład Shino w kokonie wiszącego, także to też była nowość. I potem, kurwa, no nie wiem, no ten Yukimaru... Była scena, która naprawdę mnie zdziwiła. Odpaliłem sobie odcinek Naruto i tak oglądam to i mówię, nie wiem, czy ja jestem pijany, czy ja może piłem, a nie pamiętam, o co tu chodzi? Guren została przydzielona do eskorty Yukimaru, a ten znów się odpala i mówi, czy jest miejsce, do którego mogę wrócić? Sama już bym dawno tam doszła. Białe kwiatki czy czerwone? Które lubisz bardziej? Nie lubię żadnych. I kurwa zemdlał. No i okej.
Jak to mówią, rozmowa chuja z butem. Nie, no ja się śmieję, chociaż jest w tym trochę prawdy, co mówię, ale było widać, że Guren nie jest osobą bez serca, co zresztą przewidział Orochimaru. Mimo wszystko fajnie było oglądać, jak krok po kroku przywiązuje się do Yukimaru coraz bardziej i takie sceny, mimo tego, że one były trochę męczące, to one były z fabularnego punktu widzenia potrzebne, bo to, że Yukimaru i Guren się ze sobą związali, gdyby to nastąpiło nagle, to ja bym tego w ogóle nie kupił, a myśmy to oglądali przez cały ark i w takie pojedyncze sceny po prostu to budowały. Może trochę w męczący sposób, ale skutecznie to budowały. Żaby chyba mają naturalną predyspozycję do opanowania stylu wody, bo taka ciepła klucha jak Gamatsu dosłownie opanował strzelanie wodą w pół odcinka. Nie umiał, nabrał wody w usta i nagle umie, więc... No żaba to wodne zwierzę, więc myślę, że tutaj można to w ten sposób wytłumaczyć, ale to też było trochę na siłę. Sai na szczęście podniósł poziom i do końca podnosił poziom tej sagi, głównie humorem. Podobała mi się scena, jak nie chciał zdradzić Naruto prawdy o swojej tajnej misji i w książce przeczytał, że jak ktoś kłamie, to zazwyczaj odwraca wzrok, więc trzymał kontakt wzrokowy z Naruto i jeszcze wypadła mu książka o tym, jak kłamać, ale ten jego kontakt wzrokowy, ten jego wzrok, nie wiem, uwielbiam tę postać, naprawdę, coraz bardziej we mnie rośnie. Jiraiya w tej sadze to w zasadzie się przydał tylko do tego, że wziął Naruto na gorące źródła, przywołał żabę, powiedział, co trzeba zrobić i poszedł. I to tyle. I w zasadzie on się zachowuje jak taki dyrektor firmy albo jakiś kierownik działu, co tylko przychodzi, mówi, ty zrób to, ja idę z sekretarką tam załatwić. Plus nie podobała mi się presja czasu podczas tego treningu Naruto, że wiecie, oni na niego czekają, bo się misja zaraz zaczyna. On dosłownie teraz zaczął trenować nad tym jutsu. Tutaj w ogóle nie było tego, co ostatnio, że Naruto trenuje nad tym Rasen Shurikenem dosłownie dzień i noc. I mimo, że lubię i Yamato, i Saya, i Sakurę, i Naruto, to ta saga nie potrzebowała tylu typa. No to tutaj zaczęło się już przeludnianie, bo jak zobaczyliśmy Hinata i Shino na samym początku, to myślę sobie, okej, super, to jest filerowy ark, który prawdopodobnie pozwoli tym postaciom zabłysnąć nieco bardziej. Tak jak mieliśmy arki w pierwszym Naruto, gdzie mieliśmy też taką drobną misję, gdzie Hinata opracowała swoje jutsu. I tam były dosłownie 4 osoby, lider i 3 ninja dodatkowych, nie? Geninów jeszcze wtedy. I mieliśmy dużo uwagi na tych postaciach, które tam biorą udział w tym wszystkim. A tutaj mamy jedną drużynę i do tego dochodzi nie jedna postać, nie 2, nie 3, tylko 4. Zupełnie nowa drużyna. I to jeszcze nie był koniec, jak się później okazało, więc okej, Sai fajnie, Sakura okej. Tylko że to są główne postacie, Yamato tak samo ostatnio miał dużo uwagi i ten Naruto. On tam był potrzebny, ale z innego względu, ale kurde no... Przeludnienie zaczęło być po raz kolejny, co mi się nie podobało. Potem rozpoczęła się pierwsza walka drużyny Kakashiego z tymi minionami Guren. Nie wiem, jak oni się nazywali. Ten ludzik Colgate to sprawiał, że dosłownie nie chciało mi się na to patrzeć, ale będę ich nazywał minionami. Kiba od jakiegoś czasu ciągle spamuje tym samym atakiem. Wiecie, że Akamaru zamienia się w Kibę i robią to Gatsuga! I to nic nie daje. Więc plus, dlaczego on, jako taki dzikus, pochodzący z lasu, czy skądś tam, wiecie, ma jakieś tam zęby i takie kły, jak taki wilk, on dosłownie jest ubrany w jakąś lateksową marynarkę. Nie tylko w marynarkę, spodnie też miał lateksowe. Co to kurwa jest za strój w ogóle? Świeci się jak psu jajce. O co? Dlaczego on jest ubrany w jakiś lateks? Jakby był grzybiarką, za przeproszeniem, taką. Hinatka w sumie trafiła na przeciwnika trudnego do skontrowania, ale też niestety za wiele nie zrobiła. Nawet Kakashi dał dupy w walce z przeciwnikiem, który jest po prostu umięśniony i szybki. Tak na początku się wydawało, ten Gozu miał mimo wszystko umiejętności błota, więc no nie był aż tak słaby, ale Kakashi no mimo wszystko spodziewałem się po nim więcej. Kiba niby coś tam ogarnął, bo zniszczył drzewa i poprawił cyrkulację powietrza, więc dym się ulotnił, więc tutaj dla niego plus, ale nadal nie mogę z tego, jak on jest ubrany. No i następnej rzeczy w ogóle nie kupuję. Środek misji, Sai poleciał na zwiat, jest napięcie, a Naruto pod pretekstem odlania się w krzaki idzie za skałę, żeby trenować to swoje nowe jutsu, nie? No kurwa, jak trenować? Jak w takim momencie trenować? Na trening był czas wtedy, a jeśli on chce trenować, to trening tak nie działa, że on sobie przywoła żabę i potrenuje 3 minuty i będzie lepszy. No, w ogóle tego nie kupuję. Plus jeszcze fakt, że on podczas tego spotkania, tego treningu, który się tak naprawdę nie odbył, więc super, że się chociaż nie odbył, spotkał Yukimaru. Tak o, dosłownie, po raz kolejny. I coś tam Yukimaru zaczyna bajdurzyć o drzewach, że niektóre są niskie, a niektóre wysokie. I akurat jak inni przyszli, to mgiełka zniknęła i Yukimaru zniknął też. I Naruto mówi, ty, widziałem tutaj tego chłopca, oni mu nie wierzą. Kurwa, co to jest w ogóle?
Ja nie wiem, czy może to była kwestia tego, że Yukimaru był jakimś, że miał kontakt z Sunbeam, no bo był w stanie go kontrolować, więc może też ze względu na to, że Naruto był Jinchuriki, to może oni mieli jakąś więź mentalną i to, co widział Naruto, to była wizja, ale Yukimaru przecież go znał, więc go widział też. Więc oni się może przez Bluetooth łączyli jakoś, nie wiem o co chodziło, ale to było naciągane przeraźliwie. Potem mieliśmy walkę w zasadzie Guren i jej klonów z naszymi. Hinata nawet dobrze sobie poradziła z klonem, pomimo tego, że środowisko było niezbyt korzystne dla Byakugana. Znowu w ogóle mamy nerw Byakugana. Sharingan z każdym kolejnym arkiem jest buffowany, a Byakugan jest coraz bardziej bezużyteczny, bo wystarczyło zrobić lustro. Hinata, widząc swoje plecy, kurwa mdleje, nie? Mówi: widzę swoje plecy! No i co z tego? No, ale ogarnęła tę wizję. Udało jej się jakby walczyć z tym klonem przez chwilę. Mimo wszystko i tak przegrała jako jedyna, bo została zamrożona w tym krysztale i trzeba było się o nią martwić. No i ten żabi strzał, który trenował Naruto, no jakoś się przydał, żeby rozbić tę kopułę z kryształu, ale to nie było aż... To było też takie trochę na siłę, w sensie... Nikt naprawdę z tamtej ekipy, nawet Yamato, nie znał lepszej techniki, żeby rozbić tę kopułę, to musiało być naplucie wody Gamatatsu z wiatrem Naruto, żeby to rozbić. No okej, może Yamato by znał jakąś technikę, ale on tam powiedział: dobra, zobaczmy co Naruto przygotował, ale oni to wykonali raz podczas treningu dobrze i teraz nagle rozbijają te kryształy, które były praktycznie nie do rozbicia. Chociaż się żaby te przydały, żeby Hinatę uratować. Chociaż w sumie Hinata to sama się uratowała, tworząc powłokę z czakry wokół ciała. Trochę jak bariera Vegito, jak wchodził do Bu. Więc w sumie Hinata przegrała i wygrała jednocześnie, a Naruto pierdnął kibie w twarz. Ja to muszę chyba sobie doczytać, o co chodziło z tym lekarstwem. Co to było w ogóle za lekarstwo, które uwalniało moc Yukimaru i skąd on miał w sobie tę moc, bo to musi być gdzieś napisane w jakiejś Wikipedii narutowej. I po co mu był ten czepek? Bo podczas pierwszej akcji on miał czepek na głowie, podczas drugiej chyba też, a potem dostawał lekarstwo i już tego czepka nie miał. Albo nawet uwalniał tę moc taką bez siebie, bez lekarstwa i bez czepka, bo ze względu na surowe emocje. Ale skąd on w sobie miał tę moc? Tak jak mówię, w tym momencie okazało się, że potworem z Loch Ness jest Sanbi, czyli ta trójogoniasta bestia. W sumie to nie pomyślałem, że są jakieś na wolności, bo to by sugerowało, że raczej sobie gdzieś tam chodzą i niszczą, nie? A tutaj mamy takiego żółwia, który trochę wygląda jak żółw, a trochę nie jak żółw, który sobie żyje na dnie jeziora i nikomu nie wadzi. Czyli wygląda na to, że nie ma 9 Jinchuriki, bo Gaara już chyba nie ma mocy. Czekajcie, no jeśli Shukaku został wyssany z Gaary, to znaczy, że Gaara już nie ma mocy? I nie ma tych mocy piasku? W sumie się nie zastanawiałem nad tym. No ale ogólnie nie ma 9 Jinchuriki. To, że jest 9 bestii, to nie znaczy, że wszystkie są zapieczętowane w ludziach. To też dobrze wiedzieć. Nie spodziewałem się Tobiego i Deidary w tym arku. W ogóle się nie spodziewałem, ze względu na to, że już trochę mieliśmy dużo ludzi, nawet za dużo. Tutaj nie dość, że 2 kolejne osoby, to jeszcze dodatkowa strona konfliktu. Ale cieszyłem się mimo tego, bo chciałem po prostu poznać więcej Tobiego. Zwłaszcza, że to jest zabawny świr. Odnośnie wyglądu Sanbiego, no... Może być, chociaż głowa wygląda trochę dziwnie, jakby to był jakiś człowiek z nosem. Ale mówili, że to jest żółw, także wierzę na słowo. Gozu nie wiem, co dostawał w dzieciństwie, ale chyba wpadł do tego samego kociołka co Obelix, skoro on stojąc na powierzchni jeziora jest w stanie utrzymać gołymi rękoma ogoniastą bestię w miejscu. Teraz jak na to patrzę, to może nieco bardziej wierzę w to, że Kakashi sobie z nim nie poradził. Ale no, surowa siła mimo wszystko uważam, że w tym uniwersum nie jest rozwiązaniem na wszystko, a Kakashi zna multum technik, więc nadal uważam, że Gozu powinien pokonać. Guren sporo technik pokazała. Nie wiem, jak silna by musiała być, żeby po prostu kryształami unieruchomić bestię, ale pokazała naprawdę spory wachlarz ofensywnych i jakichś takich użytkowych technik. Mówię, ten styl kryształowy był spoko, ale potem miałem jeden problem w kontekście Guren, mimo tego to było pod sam koniec, do tego też jeszcze przejdę. I ja sporo mówiłem o Yukimaru, ale to jest naprawdę, powiedziałbym, takie specjalne dziecko. Guren walczy o życie, dosłownie umiera prawie w walce z trójogoniastą bestią. On siedzi w łódce na środku wzburzonego jeziora i nagle widząc Naruto zapomina o wszystkim i się uśmiecha do niego tak szczerze, że nie wiem, czy to jest bardziej kochane, czy z całym szacunkiem autystyczne. Ogólnie trochę zbyt bardzo ark kręcił się wokół tego samego, czyli kilka prób opanowania bestii, kilka akcji z lekarstwem Yukiego, kilka walk z tymi samymi płotkami. Wszystko mogłoby trwać 10 odcinków mniej i moim zdaniem nikt by nic nie stracił, bo późniejsze włączenie dodatkowych jeszcze postaci to było moim zdaniem zbędne, chociaż mówię to z bólem serca, bo był w tej grupie Lee, ale to też się wiązało
te nowe postacie się wiązały z jednym plusem, o którym też zaraz. Jednym plusem, jeśli nie liczymy tego, że to przeciąganie też, tak jak mówiłem, dodatkowo jeszcze bardziej budowało więź Guren i Yukiego, zwłaszcza jak się dowiedzieliśmy, że to no Guren przedstawia jako postać niejednoznaczną, zwłaszcza jak się potem pokazało, w zasadzie sobie przypomniała, że to ona zabiła matkę Yukimaru. No i Tsunade powiedziała coś ciekawego o Sunbeam, że on zniknął po tej wielkiej wojnie i teraz wrócił w tej formie. W tej formie. Czyli w jakiej? Możliwe, że on mógłby się pokazać w innej formie? Że nie było oczywiste, w jakiej formie wróci? Nie do końca zrozumiałem te słowa, może to nie jest coś, czego warto się czepiać. Niedokładne słówka być może tutaj zostały użyte, ale zaciekawiło mnie to, chociaż, no mówię, dajcie znać, czy tutaj to miało jakieś znaczenie. Czy to, że trójogoniasta bestia wróciła w tej formie, to oznacza, że mogła wrócić też w jakiejś innej, czy to po prostu nie miało znaczenia? No i teraz ten plusik nowej ekipy. Shizune Action. Shizune Action. Czekałem na to tak samo jak na Hinata Action. Jedna z moich ulubionych postaci żeńskich, która jedyne co robiła do tej pory to noszenie świni na rękach i latanie za poleceniami Tsunade. A szkoda, bo wiemy, że umie się bić, jest medyczną ninja, biła się z Kabuto, teraz została liderem drużynki, bardzo mnie to ucieszyło. Mało tego powiem, nie sądziłem, że Lee w tym arku coś dostanie, bo to nie był w ogóle ark Lee, więc bardziej się skupiałem na Shizune, bo to była jej pierwsza w zasadzie akcja, w której brała udział, jeśli nie bierzemy pod uwagę tego arku poszukiwania Tsunade, co walczyła z Kabuto. Tylko po co jej te długie rękawy? Przecież to jest zupełnie niepraktyczne. Walka Naruto kontra Guren w sumie nic nie przyniosła pozornie, ale zasiała ziarno w głowie Guren, że Naruto niekoniecznie chce wykorzystać Yukimaru, tylko bardziej go uratować i że Orochimaru ich wykorzystuje, co wykiełkowało później. Ten kolejny wątek w sumie był ulubionym w całym moim arku, ten w brzuchu Sanbiego. Naruto i Lee w ogóle, oni nadają na tych samych falach. Oni są moim zdaniem obecnie najlepszymi przyjaciółmi, albo jednymi z najlepszych. Zobaczyli się, ucieszyli się, pionę sobie zbili. Dlatego też tak bardzo lubię Naruto. Bo to nie jest jakiś gościu, co ma kija w dupie, tylko potrafi się dogadać z takim Lee bardzo ekscentrycznym. Wątek tego cwaniaczka, który szpiegował dla Kabuto, w sumie był taki do zapomnienia, tak samo jak cała tamta ekipa. Chociaż podobało mi się to, że gość został wpuszczony do tych lochów jako szpieg i żył specjalnie w takich warunkach, żeby zyskać zaufanie współosadzonych. No ale to tam taki szczegół. No i tutaj doszło do tego przeludnienia, o którym mówiłem. 4 babki pieczętujące, to jeszcze zrozumiem, no bo to było duże jutsu. Mieliśmy zapieczętować dużego, ogoniastego potwora, bestię, także to nie jest byle jaki przeciwnik. Także fakt, że mamy duże jutsu, musi je wykonać kilka osób, w tym przypadku 4 osoby, no to jest zrozumiałe. Plus jeszcze takie osoby, które mają do czynienia z kontrolą czakry, bo są medycznymi ninja, więc okej. Bo kto tam był? Shizune, Ino, Sakura i Hinata chyba. I chyba Hinata była w tej drużynie, więc Hinata nie jest chyba medycznym ninja, ale Ino, Sakura i Shizune są. Ale po co na przykład tam był Lee? Po co tam była Tenten? Po co później był ten Kiba? Ja rozumiem, że oni się przydali na początku, ale nie można byłoby zrobić tak, że ktoś odchodzi i na przykład jest zraniony, idzie do szpitala i na jego miejsce pojawiają się osoby. Podmieniamy 4 osoby, a nie dodajemy kolejne 4 osoby, bo tam jest literalnie naszych 12 osób. Mamy tak, Kakashi, Hinata, Kiba, Shino, drużyna Yamato to jest Naruto, Sai, Sakura, drużyna Shizune, Lee, Tenten, Ino, plus jeszcze mamy Kabuto, Guren, Yukimaru i tych 4 minionów, Tobi i Deidara, więc jest ponad 20 osób i jeszcze pies, bo nie wspomniałem o Akamaru. Kolejna scena z Saiem, która mnie rozbawiła, chociaż tutaj też Shino dużo dodał. Jak Naruto przedstawiał sobie nawzajem Saya i Shino, Shino też urósł w moich oczach. Zabawny gość, jak zaczął gadać o swoich ulubionych potrawach do Naruto. Sałatka z dzikiej trawy i zimowy melon. A Sai to wszystko zapisuje. W ogóle Sai robi czasem miny jak Spock z kreskówkowej wersji Star Treka. Rozbawiło mnie to, jak Naruto mówi o Saiu, że jest taki i taki i taki, ale dobrze rysuje, a Shino to... Shino datte bayo. Kto to zaprojektował? Co to jest za gówniana postać? To jest dosłownie ludzik Delmy z psychiatryka. Lee miał swój moment, jak powiedział, że sposób na pokonanie przeciwnika to... guts, czyli bebechy. A potem faktycznie udało mu się coś tam podziałać w tej mgle przez, uwaga, sensor duszy. Czyli taki 6. zmysł, o którym dowiedział się od Gaia. Czyli musi ich szukać swoim sercem. No i okej. Dziwię się, że Tobiego wzięli do Akatsuki,
Nie mam pojęcia, za co go tam przyjęli, ale domyślam się, że coś tam musi potrafić. Nie żebym narzekał, bo dodaje trochę humoru do tych stypiarzy i też jestem ciekaw tego, jak ta postać zostanie rozwinięta. No i Kakashi chyba faktycznie został trochę znerfiony, bo znów sobie nie radził z przeciwnikiem. Co prawda tym razem Guren, ale może to jej styl jest taki mocny. No nie wiem, wiem, że Kakashi nie mógł go skopiować, ale przecież on zna tyle rzeczy. A tutaj dosłownie Shino uratował Kakashiego tymi swoimi robaczkami. I nawet z pomocą Shino i Naruto Kakashi nie był w stanie wykończyć Guren. Pomógł jej Gozu, ale no nie wiem, moim zdaniem Kakashi w tej sadze pijany albo niespełna rozumu. Całą barierę oczywiście piorun strzelił, bo jak się Sanbi zdenerwował, to 2,5 odcinka progresu poszło w pizdu, takie kręcenie się w kółko właśnie filerowe. Wiadomo, ciągle Guren i Yuki mieli swoje scenki, ale w tym momencie potrzeba było jakichś rozwiązań wątków, a nie ciągłego przeciągania. I ten brunet, jak dźgnął Guren, to trochę, moim zdaniem, prowadziło to do pewnych niekonsekwencji. I to jest właśnie to, co mi się w Guren, może nie w postaci samej Guren, tylko w tym wątku, w którym brała udział Guren, nie podobało. Jak trzeba było, żeby po tym dźgnięciu, gdzie Guren została mocno zraniona, jak trzeba było, żeby ona była silna i walczyła i używała tego swojego Crystal Jutsu, spoko, walczy. Boli, ale walczy. Ale jak na przykład jest w brzuchu Sanbiego i Naruto ma się z nią bić, bo ona mówi: a, jesteś moim wrogiem, i mdleje. Jak trzeba, to jest silna i używa jutsu, zajebiście tam naparza, ale jak trzeba, to mdleje, bo jest osłabiona. I tak było w sumie do końca. Wątek zdaniem mocy tej trójcy minionów to już były kompletne flaki z olejem. Przegrali, dostali od Kabuto moc, wrócili, okazało się, że jednak są skutki uboczne tej mocy, więc i tak umrą, ale dostali antidotum, więc jednocześnie zachowali tę moc, ale nie mieli skutków ubocznych, ale i tak od razu przegrali chwilę później. Bez sensu, to jest do wyjebania, to jest koniec, skreślamy to, nie ma tego. Dla mnie tego wątku nie powinno być. Za to w międzyczasie na szczęście miał miejsce najlepszy wątek tego całego arku, czyli wątek Naruto i Guren w brzuchu Sanbiego. Trochę to miało klimat Goku i Vegety w ciele Buu, muszę przyznać, bo to tacy rywale współpracujący, ale tutaj bardzo fajnie było oglądać, jak Naruto zyskuje zaufanie Guren krok po kroku. Ogólnie zawiązała się między nimi relacja. Naruto widać, że wie, jak trafić do starszych kobiet. Wiecie, tutaj złapie za rękę, tu weźmie na ręce. Nie byłem zaznajomiony z jego grą, on tylko udaje takiego gapcia. Podobał mi się moment, jak Naruto zdradził, że to on jest Jinchuriki z Konohy i że nie chce, żeby to samo spotkało Yukimaru, więc wtedy już było widać, że Guren jest skupiona. Jak się okazało w ogóle, że Naruto chce uratować Sasuke, którego Guren też wcześniej widziała w bazie Orochimaru, to był kolejny krok, żeby ją przekonać. Bardzo mi się to dobrze oglądało. Lubię takie wątki, jak rywale się stopniowo godzą. Takie trochę tsundere to się mówi? Tsundere czy yandere? Nie wiem, jaka jest różnica. W sensie wiem, że są takie określenia na postacie, które niekoniecznie żeńskie, które są takie naburmuszone i tak ten lód się powoli topi. To w przypadku Guren tak było i na samym końcu, jak oni już wyszli stamtąd, to nawet Guren powiedziała, że stała się takim samym głupkiem jak ty. Stałem się takim jak ty, Naruto. A Naruto co? I o tak szturchnął po przyjacielsku, nie? I sobie poszli. Super to było. Moi drodzy, jaka z tego płynie lekcja? Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Potem spuścili kwiatki w kiblu i się im udało wyjść, także spoko motyw. Yukimaru ogólnie, no w porze to jest dzieciak. Nawet Sajowi poprawił humor, za to ma ode mnie plusa, ale jak się darł w niebogłosy, to miało vibe Gohana z Cell Sagi. Nie porównuję poziomów, ale przypomniało mi to Gohana z Cell Sagi. Nie wierzę w to, że Tsunade woli wysłać ślimaka niż pojawić się osobiście. Ja wiem, że Hokage nie może sobie tak po prostu opuścić wioski, ale nadal to zabawnie wyglądało. Chyba że może ja to źle interpretuję, że to jest tak pokazane, że Tsunade, nawet siedząc na dupie w pałacu 40 km od miejsca wydarzeń, puszcza se tako ślimaka i ten ślimak jest w stanie zmienić losy, przechylić szale zwycięstwa w tak olbrzymiej walce, gdzie jest tyle osób. Gureny, Srureny, Akatsuki, Sracki, Sanbi, Sanji, wszystko się tam dzieje. A Tsunade ślimaka wysyła, jest wszystko git. No to jakby ona się tam pojawiła osobiście, to by Sanbi aż przepraszał i całował ją po stopach. Trochę jestem chyba adwokatem diabła tutaj, nie? No bo Tsunade, tak jak mówię, hemoroidy. Jedyne co wyciągnąłem z tych 3 pojedynków z tymi minionami to to, że Shino w tym arku to jest ukryty MVP, bo sobie ogarnął jednego przeciwnika bez większych problemów, tak samo jak potem Kakashi i Yamato. Chociaż radę podała mu Hinata, ale nadal
od Hinatki oczekiwałem troszeczkę więcej. Chociażby to, że tam to filerowe jutsu z pierwszej sagi się pojawi, nie pojawiło się, także szkoda. Fajny był moment, jak Yukimaru się dowiedział o prawdzie Guren, że to ta zabiła jego matkę i w sumie Yukimaru miał to trochę w dupie. Tego akurat Orochimaru nie przewidział, że chłopak ma czyste serce. Spoko postać, pozytywna, chociaż tak jak mówiłem, trochę dziwaczna. Tego już komentować nie będę, bo to przypomina mi dosłownie Ribrian i potem tych gejowskich wojowników miłości z Wszechświata II na turnieju mocy w Dragon Ball Super. I nie mówię tutaj o treści, tylko o tym, że bardzo chcę, żeby coś już się skończyło, żeby ten wątek został zakończony, powrócony. Nie ma, zostali pokonani. A oni kurwa jeszcze wracają i się scalają jakieś gówno. Smutna scena, jak Yukimaru próbował uratować Guren, ale ona i tak zamrożona wpadła do wody, chociaż byłem pewien, że i tak przeżyje, zwłaszcza, że chwilę później dostaliśmy widok tego kryształu, który podarowała Yukiemu. Yuki w ogóle chyba nie ogarnął, bo odpalił SSJ-2, chłop w ogóle nie skojarzył, że Guren żyje, skoro kryształ nie pękł. Nie wiem, zapomniał jak to działa. Podobało mi się też to, że Naruto pomyślał i zrobił atak razem z żabami taki olejno-wiatrowo-ogniowy. Przypomniało mi to trochę tę technikę Jirai z walki z trzech Saninów. W sumie dużo to dało, bo Sanbi się przez to wycofał. No ale tak naprawdę co ta saga zmieniła? To, że Yukimaru stracił swoje moce, więc Orochimaru nie może go wykorzystać, żeby przejąć trójogoniastą bestię. Tylko spoiler, Yukimaru i tak był filerowy, także... Ale koniec ich wątku był super satysfakcjonujący. No to była końcówka, której oczekiwałem. Nawet Yojin z Bajin! Świetna ksywka, jestem z niej dumny, bo on miał na imię Jozu. Nie, Gozu. Gozu? Nie Jozu. No jak Józef. Yojin z Bajin, miał błotniste, takie bagienne moce. Yojin z Bajin dostał swoją rolę jako bodyguard w tej rodzinie, no bo wątpię, żeby on z taką mordą był w stanie coś tam... Żartuję, nieważne, żartuję. I wiecie co? Najbardziej mnie rozwaliło na samym końcu? 2 pieczęcie, 3-4-osobowe drużyny, 3 Joninów, Jinchuriki, kryształowy styl i to kurwa nic nie dało. Oni wszyscy byli drugi w kulach, bo co? Tobi Down przychodzi, Deidara bez rąk i sobie tak Sanbiego holują. Wrzucają go na lawetę i go holują. Cała saga do wywalenia, bo Tobi z Deidarą bez rąk se przyszli i sobie odholowali na lawecie Sanbiego. Ale ark spoko. Ogólnie dużo bym wywalił, tych minionów bym wywalił, główna linia i postaci Guren i Yukimaru jak najbardziej na plus. Tylko nadal nie wiem, dlaczego on po zjedzeniu garści skittlesów był w stanie kontrolować bestię. Może wy mi powiecie. Ogólnie czekam na wasze komentarze, zachęcam do niespoilerowania specjalnie, ale bardziej zachęcam do zostawienia lajka pod tym filmem, jeśli wam się podobało. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, tak jak mówię, jestem w trakcie oglądania kolejnego arku, trochę sobie narzuciłem tempo, żeby nie było tak, że będziecie bardzo długo czekać na te odcinki, a mi się przyjemnie ogląda Naruto, więc robię to z miłą chęcią, bo to anime po prostu mi się podoba. Nawet te arki fillerowe mają swoje plusy, chociaż, tak jak mówię, były tutaj momenty, które mnie trochę wymęczyły. Czekam na wasze komentarze, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, na razie, cześć, Dziana.